Jak mogliście przekonać się w ostatnim czasie na moich social mediach, a może nawet wcześniej, testowałem różnego rodzaju groty. Zacznijmy od samego podziału, czyli takiej teorii Darta, można powiedzieć. Podzieliłbym groty pod względem powierzchni na gładkie i drążone. Drążone możemy jeszcze podzielić na drążone, powiedziałbym, głęboko, czyli mocno wyczuwalne drążenia, na przykład nowe groty Mission Sniper, gdzie tutaj mamy naprawdę wyraźne drążenie tuż przy barelu, i później mamy taki nano mikro grip, który też jest wyczuwalny, więc zaliczyłbym i ten grip, i ten do tej samej kategorii. I mamy także groty drążone laserowo, czyli te, które teraz testuję. Mam założone je u mnie w moich barelach, w moich lotkach, którymi rzucam. Są to groty Mission... Uciekło mi. Zobaczycie gdzieś tutaj na ekranie dokładną nazwę tych grotów. Oprócz tego będę szykował się do testowania grotów Bulls GP2 Black 38 mm. I właśnie tutaj druga kategoria, względem której możemy podzielić sobie groty, to jest na pewno długość. Standardowe groty mają 32 mm i tutaj ważna informacja. Kilka osób pytało się do mnie na fanpage, ile tak naprawdę grot wchodzi w barel, czyli ile milimetrów musimy odjąć z tej całej długości grota na osadzenie w barelu, czyli ile będzie nam wystawało bezpośrednio z lotki, bo to chyba dla nas jest najbardziej istotne. 6 mm grota wchodzi mniej więcej w barel, więc dla przykładu groty tutaj 38 mm, będą z barela wystawały 32 mm. Tak to wygląda, bo tutaj właśnie też są założone groty 38 mm. Dosyć długie, widać to. Standardowo najczęściej w lotkach, od razu jak kupujemy je ze sklepu, założone są groty 32 mm, czyli z barela wystaje 26 mm. Najkrótsze, pewnie dałoby się znaleźć krótsze, ale takie ogólnodostępne w sklepach, myślę, że to 30 mm. Gdzieś niedawno Danielowi wymieniałem groty i właśnie zakładałem mu takie krótkie. Zwróciłem nawet uwagę Danielowi, że wybrał jakieś bardzo krótkie groty, a mówił, że specjalnie, że lepiej mu się takimi lotkami rzuca. 30 mm grot, czyli wystaje z barela tylko 24 mm, bardzo krótko. Pomyślcie sobie, że tutaj u mnie wystaje to 32 mm, to jest aż 8 mm różnicy, prawie cały centymetr. Myślę, że sporo. Mamy te standardowe długości, czyli 32 mm, 34 mm, trafiają się też 35 mm, czyli wystają 29 mm z barela, a najdłuższe testowałem na kanale 50 mm. No to sam grot bez zakładania do barela jest dłuższy od niektórych bareli, a jak go założycie do na przykład ostatnio testowanych lotek Kifadellera od Loxley, to barel Kifadellera ma 38 mm, a grot 50 mm osadzony w barelu ma długość 44 mm, czyli mamy grot dłuższy od barela, coś chorego. Raczej żaden ProDarter nie rzuca takim setupem, bo to po prostu byłoby strasznie dziwne. Tak to wygląda, jeżeli chodzi o podział tych grotów. Tyle teorii, przejdźmy do praktyki. Jak to w ogóle wygląda na tarczy? Zaczynamy od kompletnie gładkich grotów. Kompletnie gładkie groty są zakładane najczęściej przez producentów do lotek, które kupujecie w sklepie. Najczęściej są to czarne groty malowane, dzięki czemu są zabezpieczone antykorozyjnie, nie rdzewieją, nie macie z nimi problemu. Z czasem oczywiście ta farba schodzi, gdzieś tam ucieka. Tak naprawdę bardzo to nie przeszkadza, ale jeżeli tracicie już przyczepność lotki do tarczy, gdzieś wypada, słabiej się trzyma, grot wchodzi bardzo mało w sizal, wtedy możecie użyć papieru ściernego, szlifujecie sobie powierzchnię boczną grota i wtedy lotka na początku siada bardzo mocno w tarczy, wręcz macie problem z jej wyjęciem, ale z czasem to się wyrabia, to wyszlifowanie troszkę się łagodzi i można powiedzieć, że jest idealnie. Są też groty srebrne, niektóre malowane, niektóre chyba nie, aczkolwiek nie sprawdzałem tego. To już jest kwestia taka gustu, wyglądu, czy wolicie mieć srebrne groty, czy czarne. Jeżeli chodzi o gładkie, oczywiście są jeszcze na przykład DNA tęczowe, między innymi od Mission, te co zakładałem Danielowi przy wymienianiu mu grotów.
To już bardziej taka kwestia designerska, jeżeli gdzieś tam macie na przykład, tak jak Daniel, barel też w kolorach DNA, czyli w tych kolorach tęczy, to dorzucenie takiego grota powoduje, że ten wygląd jest jeszcze fajniejszy, można pokombinować, ale wtedy nie wiem jak to ze szlifowaniem takiego grota, jak już się stępi, czy on nie traci kolorów po tym wyszlifowaniu i czy po prostu nie traci tego swojego największego waloru. To trzeba by sprawdzić, może zapytać Daniela. Tak to wygląda w kwestii grotów gładkich. Je warto stosować, jeżeli trzymacie wszystkie palce na barelu, nie zwracacie uwagi na grot, wtedy Wam to nie przeszkadza, chyba że macie taki bardzo specyficzny rzut, że ta lotka bardzo słabo się wbija w tarczę, wtedy ten grot gładki może Wam nie pomagać i wtedy możecie pomyśleć właśnie o grocie drążonym. Drążenia pomagają na pewno wbić się lotce w tarczę, utrzymać się. Niektóre aż tak mocno, że naprawdę macie problem z wyjęciem lotki z tarczy. To jest dla mnie ciekawe. Myślałem, że takim idealnym rozwiązaniem są groty z drążeniem laserowym, że dotykając, bo jak weźmiecie sobie lotkę z takim grotem drążonym laserowo, to czujecie praktycznie jakby to był gładki grot, jakby to była ta kategoria wcześniej, nic bardziej mylnego. Laserowe drążenie jest można powiedzieć, w takiej skali mikro, że my tego aż tak nie wyczuwamy, ale lotka jak wbija się w tarczę, wchodzi po prostu idealnie, bo ma tutaj takie nieduże drążenia i dzięki temu siedzi idealnie w sizalu, gdzieś tam wpasowuje się między włókna sizalu. I właśnie chciałem powiedzieć, że wydaje się, że jest gładki grot, wszystko fajnie, a jedne z grotów Target, właśnie bardzo podobne do tych Mission, założyłem do moich lotek i po prostu strasznie mocno wchodziły w tarczę, rwały sizal i tutaj kolejny aspekt, który trzeba rozpatrzeć, najbardziej właśnie przy grotach drążonych mocno, czyli wyrywanie sizalu. Groty mocno drążone, najbardziej chyba Target Firestorm i tego typu, które się wbijają głęboko w tarczę, poprzez te swoje drążenia wyciągają bardzo mocno włókna sizalu, zużywają tą tarczę i myślę, że nawet jakbyście się zdecydowali na takie groty, to po tygodniu, 2 tygodniach testów zmienicie te groty, bo zobaczycie, że ta tarcza zużywa się 5-krotnie szybciej na coś takiego. Na pewno lepiej szukać albo gładkich grotów, albo takich, które nie wyrywają tego sizalu. I tutaj naprzeciw takim oczekiwaniom darterów wychodzi Mission. Są to właśnie te nowe groty Sniper, w teorii drążone, podobne do konkurencji, a jak samo Mission zapewnia, są po to zrobione, żeby nie zużywać tak tarczy. I faktycznie muszę stwierdzić, że przy testowaniu 2 tygodnie, 3 tygodnie tych grotów z większym zużyciem sizalu nie było problemu. Możecie zobaczyć nawet u mnie na tarczę, nie obracałem tego pola, a ja nie wygląda, żeby było jakoś super zużyte. Kwestia tylko, że mocno siadają w tarczy. Jeżeli komuś na tym zależy, to jak najbardziej. Mi troszeczkę przeszkadzało, bo naprawdę mocno siadały w tą tarczę, trzeba było mocniej wyciągać lotkę. I pod tym względem na pewno groty Mission z laserowym drążeniem i z tym logo Mission, jak zobaczycie sobie z bliska tutaj, sprawdzają się na pewno lepiej. Co jeszcze mogę dodać? Właśnie, żeby zwrócić uwagę, właśnie, najważniejsze, proszę Państwa, bo o co chodzi w ogóle z grotem drążonym? Chodzi o to, że może niewielu darterów, może niewiele osób, ale jakiś procent, 20%, 30% osób trzyma przynajmniej jeden palec na grocie i wtedy często darter szuka dodatkowego gripu właśnie na grocie, do takiego miejsca, w którym miałby powtarzalność, że zawsze wie, że tam ma trzymać ten palec, który trzyma na grocie. Co ciekawe, na przykład rozmawiając z Krzysztofem Kciukiem, on opowiadał, że właśnie woli założyć sobie do lotek drążone groty, bo jeden palec trzyma na grocie i na pewno ten grip gdzieś raz, że pozwala mu zachować powtarzalność chwytu, bo dzięki temu gripowi zawsze wie, gdzie ten palec położyć, a z drugiej strony ma mocniejszy chwyt tym palcem, bo nie trzyma gładkiej części grota, tylko właśnie gdzieś tam grip prawie jak na samym barelu. Tak to właśnie wygląda.
Oczywiście ja Wam nie powiem, wybierzcie te groty, bo są najlepsze. Ja mogę Wam powiedzieć, że rzucam teraz grotami z laserowym drążeniem od Mission. Testuję dla mnie bardzo dużą długość 38 mm, gdzie normalnie rzucałem grotami 32 mm. Ale nie będzie tak, że ja Wam powiem, że tak, te groty są najlepsze, zakładajcie je, przysyłajcie mi lotki, ja Wam wymienię. Nie, to nie o to chodzi. Każdemu przypasuje coś innego. To jest tak, jak każdy wybierze sobie inny barel, inną długość szafta, inny kształt piórka, jeszcze jakieś inne ustawienia, inny chwyt, inna pozycja do rzutu. To jest kwestia indywidualna, tak samo z grotem, ale możecie sobie przeanalizować. Na kanale macie odcinek, gdzie testowałem różne długości grotów, jak to wyglądało. Był tam wysnuty taki jeden ogólny, główny wniosek. Tutaj przedstawiłem Wam, jak to wygląda z każdym rodzajem grota, jaki jest minus, jaki jest plus, co warto wiedzieć. No i myślę, że na podstawie takiego odcinka, na podstawie tamtego podobnego, możecie już wysnuć dużo wniosków i dobrać sobie jakieś jedne groty, które założycie i będziecie testować przez dłuższy czas i powinny u Was się sprawdzić bardzo dobrze. Mam nadzieję, że taki poradnik też Wam się przydał we współpracy z Mission. Linki w opisie i we współpracy z Bulls, oczywiście także linki w opisie. Warto ich odwiedzić, bo to tylko próbka, tych grotów jest o wiele więcej. Mission wypuściło kilka rodzajów tych nowych grotów Mission Sniper, więc warto się przyjrzeć, bo tutaj jeszcze właśnie uciekło mi, że oprócz tego, że one mają nie wyrywać z Sizalu, oprócz tego, że mają mieć fajny grip, że mikro grip mają, że siedzą mocno w tarczy, to mają tak jakby ten trident, czyli to rozszerzenie przy samym barelu, które ma powodować, że lotka nie będzie się tak odbijała i nie będzie takiego zużycia piórek, bo jak sobie zobaczycie, przy zwykłych grotach ten barel może obijać to piórko i je uszkadzać, a z tym grotem będzie się ześlizgiwał po tym piórku i zużycie piórek powinno być o wiele mniejsze. Warto temu się przyjrzeć. Może przetestować te groty, żebyście zaobserwowali. Jeżeli macie jakieś problemy, że musicie często wymieniać piórka, to jak najbardziej. Tak to właśnie wygląda. Linki do moich sociali też znajdziecie w opisach, link do Patronite, a w tym momencie w kolejnym poradniku na kanale darterskim z darterskim pozdrowieniem.